Podpal liść laurowy i zostaw na 10 minut. Efekty poczujesz od razu. Liście laurowe mają wiele nieznanych właściwości, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Większość osób nie wie, że po podpaleniu zyskują nowe zastosowanie. Weź zapalniczkę i 2 liście laurowe. Powinny tlić się jak kadzidło. Połóż je na miseczce i wyjdź z pokoju na 10 minut. Podczas spalania liście laurowe uwalniają olejki eteryczne. Mają one działanie relaksujące i uspokajające. Pomagają zmniejszyć poziom stresu. Warto zapalić je w salonie wieczorem, żeby przygotować ciało na wypoczynek. Zapach liścia laurowego stymuluje wydzielanie endorfin. Koi uciążliwy ból głowy, pomoże również na bezsenność. Kadzidło z liścia laurowego to mało znany trik, a szkoda, bo to tani i skuteczny sposób na wiele dolegliwości. Ten liść jest 100 razy silniejszy niż botoks. Oto przepis na maseczkę, która wypełnia zmarszczki i nawilża cerę. Wystarczy parę składników, by go wykonać w domu. Na początek potrzebujemy 10 suszonych liści laurowych. Ta popularna przyprawa zawiera cenne przeciwutleniacze, które pomagają zachować młody wygląd na dłużej. Maseczka z liści laurowych silnie napnie skórę, ujędrni, wygładzi, wyrówna koloryt oraz zwęzi pory. Odmierzamy 200 ml wody i wlewamy do garnka. Podgrzewamy na kuchence aż do zagotowania wody i zostawiamy na 10 minut. Po tym czasie napar powinien mieć jasno-brązowy kolor. Przelewamy go do miski i pozostawiamy do ostudzenia. Liście odceć i połóż na papierowym ręczniku. Przydadzą się do drugiego przepisu, który pokażę Ci w dalszej części tego filmu. Do zagęszczenia kremu użyjemy skrobi kukurydzianej. Jest to bezpieczny i naturalny składnik. Wrzucamy 2 łyżki do naparu z liści laurowych. Dokładnie mieszamy, żeby nie powstały grudki. Podgrzewamy mieszankę na małym ogniu, cały czas mieszając. Powoli redukujemy substancję, tak długo, aż zgęstnieje. Przelewamy miksturę do miseczki. Dodajemy do niej łyżkę aloesu. Można kupić go w każdej drogerii. Ma silne działanie nawilżające. Następnie dodajemy łyżkę oleju migdałowego i łyżkę miodu. Miód ma działanie wygładzające, odżywiające i wygładzające drobne zmarszczki. Mieszamy dokładnie całość. Dodajemy do kremu 10 kropli witaminy E. Przekładamy całość do szklanego pojemnika. Krem nakładamy wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, dekoltu i dłoni. Ma on niezwykle bogatą konsystencję. Żeby składniki mogły się wchłonąć, należy zostawić go na całą noc. Rano przemyj skórę letnią wodą. Efekty widać po regularnym stosowaniu. Ten domowy botoks przechowujemy w lodówce przez maksymalnie 7 dni. Liście z naparu również można wykorzystać. Należy porwać na drobne kawałki i wrzucić do miksera. Mielimy na drobny pył, wrzucamy do miski. Następnie wsypujemy do miksera 2 łyżki płatków owsianych i miksujemy. Wrzucamy do miseczki z liśćmi laurowymi. Dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek i mieszamy. Zostawiamy całość na 10 minut, żeby nasiąknęło. Mieszankę stosujemy jako peeling oczyszczający. Należy go nałożyć na suchą skórę dłoni. Masujemy okrężnymi ruchami, delikatnie, a następnie spłukujemy letnią wodą. Włosy rosną po tym jak szalone i nie wypadają. To naturalna odżywka, którą stosowały nasze babcie. Wspomaga porost włosów i wzmacnia cebulki. Już po 7 dniach pojawiają się nowe, młode włoski. Do garnka wlej około 1 litr wody. Następnie zagotuj ją. Niewiele osób wie, że rozmaryn zawiera olejki eteryczne, które poprawiają krążenie. Odżywia i wzmacnia cebulki włosów. Jego działanie jest potwierdzone badaniami, dlatego często można znaleźć go w składach szamponów. Gałązki rozmarynu umyj w ciepłej wodzie. Należy zmyć z nich kurz i brud, który mógł się osadzić na ich listkach. Następnie wysusz go papierowym ręcznikiem. Gałązki rozmarynu wkładamy do wrzącej się wody i gotujemy przez 15 minut. Rozmaryn ma również właściwości przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zwalcza łupież i zmniejsza ryzyko nawrotów, łagodzi świąt skóry. Gdy woda zrobi się jasno-zielona, wyłącz kuchenkę i zostaw napar do ostudzenia. Następnie włóż lejek do butelki ze spryskiwaczem. Za pomocą sitka lub bandaża odsącz miksturę z listków rośliny. Tak przygotowaną wodę rozmarynową stosuj raz na 3 dni. Szybko zauważysz, że Twoje włosy są silniejsze, rzadziej wypadają i są gęste. Stosuj go jako wcierkę, spryskaj włosy i pozostaw do wyschnięcia. Efekty są powalające. Ten domowy syrop jest 100 razy mocniejszy od antybiotyków.
Ta naturalna receptura była stosowana przez pokolenia. Nie trzeba wydawać fortuny w aptece podczas przeziębienia. Do jego wykonania potrzebujesz 2 główek czosnku. Ważne, żeby był ekologiczny. Podczas kupowania go zwróć uwagę na kraj pochodzenia. Obierz z łupin i pokrój w drobną kostkę. Czosnek to naturalny antybiotyk. Nie bez powodu nasze babcie korzystały z niego podczas leczenia przeziębienia. Jest świetnym środkiem antybakteryjnym, który rozgrzewa i pomaga udrożnić drogi oddechowe. Badania dowiodły, że czosnek to doskonały środek, który wspomaga leczenie infekcji wirusowych. Regularne stosowanie czosnku umożliwia zwalczenie przeziębienia spowodowanego infekcją, ale pomaga również na kaszel i zapalenie śluzówki. Następnym składnikiem jest imbir, który również ma wiele właściwości leczniczych. Obieramy go ze skórki za pomocą łyżeczki. Kroimy go na małe kawałki. Korzeń imbiru działa odtruwająco, przeciwbólowo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjne. To wszystko zasługa gingeroli, które są silnymi antyoksydantami. Przygotowujemy słoiczek o pojemności 500 ml. Wrzucamy do niego pokrojony czosnek oraz imbir. Bazą syropu będzie miód. To płynne złoto jest niezastąpione podczas leczenia chorób. Działa jak okład na zainfekowane gardło. Zalecane jest stosowanie go na chrypkę, kaszel, suchość i ból gardła. Miód to substancja o właściwościach bakteriostatycznych, przeciwgrzybiczych i wzmacniających organizm ze względu na występujące w nim przeciwutleniacze. Ostatni składnik syropy to cytryna. Zgnieć ją o blat, żeby wypuściła więcej soku. Przetnij ją na pół i wyciśnij sok. Użyj sitka, żeby oddzielić pestki od soku. Ma działanie wzmacniające odporność. Wlewamy sok do słoiczka z syropem. Całość mieszamy dokładnie. Taki domowy syrop odstawiamy na 1 noc. Składniki w nim zawarte hamują rozwój infekcji. Podczas przeziębienia dawkujemy go po 1 łyżce 3 razy na dobę. Przetnij cytrynę i posyp solą. Połóż na stoliku nocnym, a uciążliwy problem zniknie. Brzmi dziwnie, ale naprawdę działa. Przetnij cytrynę na ćwiartki, tak by powstał kwiatek. Następnie wsyp do jej wnętrza sól kuchenną. Tak przygotowaną cytrynę włóż do miseczki i postaw na stoliku nocnym. Sól sprawi, że owoc zacznie intensywniej wydzielać zapach. Okazuje się, że aromaterapia z wykorzystaniem cytryny skutecznie niweluje stres. Wystarczy położyć ją na stoliku nocnym i pójść spać. Zapach sprawi, że staniesz się spokojniejszy, ułatwi ci zasypianie i pozytywnie wpłynie na jakość snu. Zimą w moim domu zawsze pięknie pachnie. Wszystko za sprawą zwykłego ręcznika. Weź mały ręcznik i namocz go w wodzie. Następnie wykręć go dokładnie tak, aby był wilgotny, a nie mokry. Weź swój ulubiony olejek eteryczny i skrop go. Taki ręcznik połóż na ciepły kaloryfer. Ciepłe powietrze sprawi, że olejek będzie czuć w całym pomieszczeniu. Dodatkowo parująca woda nawilża powietrze.